Chcieliśmy Wam opowiedzieć o wyspie, która jest ciekawa i wyrazista, jest co nie opowiadać, ale zaczniemy od końca tej historii, mianowicie o tym, jak ta wyspa nie chce nas wypuścić. Podejmujemy kolejną, mam nadzieję ostatnią próbę wyjścia z tej wyspy. Zobaczymy, jak to się skończy. Dzisiaj w nocy dojechaliśmy dokładnie do tego miejsca, tutaj do główek portu i musieliśmy zrobić odwrót, ale to wszystko w historii, którą Wam zaraz opowiemy. Wojtek, uciekaj! Nie trzeba uciekać, nagrywaj. Przecież on prawie nas uderzył. Ja się tego nie spodziewałam, wiesz? No było blisko, ale wszystko pod kontrolą. Minęła już godzina po tym katastrofalnym. No nie było katastrofy, no bo nie wypłynąłem, ale minęła godzina i siedzę i słucham jak dmie, jak uderzają linki i wszystko tam na maszcie pracuje. No i wiem, że podjąłem słuszną decyzję, że nie wypłynąłem. Ale i tak było to trudne. Tam jeszcze dochodził taki problem, że tak wygląda na wodach pływowych. To są moje dopiero pierwsze doświadczenia i na pewno nie ostatnie. Ale ja jestem zdecydowany żeglować bezpiecznie podczas tego rejsu. I tu chodzi o to, że gdybyśmy popłynęli tam do tej zielonej bojki i czekali na możliwość przejścia przez... Nie wiem, czy moglibyśmy czekać, czy raczej byśmy musieli po prostu podjąć przechodzenie przez falę przyboju. Ale gdybym ja tam dojechał po to, żeby sprawdzić i zdecydowałbym, że jednak nie, że sytuacja mnie przerasta, to ja nie miałbym odwrotu. Bo popłynęlibyśmy tam na wysokiej wodzie w momencie, kiedy prąd przychodzi z oceanu. I wtedy zaczyna się odpływ, czyli bardzo silny prąd zmierza w stronę otwartego morza, oceanu. A my byśmy byli tam na zewnątrz. Z jednej strony mielibyśmy ścianę, przez którą nie moglibyśmy się przebić, ścianę wody i fal napływających, a z drugiej strony od lądu pchałby nas prąd właśnie w tamto miejsce, w tą ścianę. Więc to jest decyzja bez odwrotu, jednej szansy. Albo decyduję się stąd wychodzić i przewiduję, że dam radę, albo nie jestem w stanie wrócić. Bo jeżeli prąd będzie miał 4 czy 5 węzłów, 4, to ja w najlepszym wypadku mogę tylko utrzymać pozycję. Uruchamiając silnik i pędząc z pełną mocą na silniku, jestem najwyżej w stanie utrzymać, w najlepszym wypadku jestem w stanie zapobiec wypchnięcia mnie w tą falę. Ale nie podejdę pod ten prąd. Dlatego zrezygnowałem. Ależ to jest trudne. Znaczy, nie dać rady. Ale dobrze, że nie popłynąłem. Cieszę się. Kolejna próba już za 6 godzin. 7. Próbujemy ponownie. Pokażę Wam, co nie poszło. Utknęliśmy tutaj na już 3. dzień. Jesteśmy w Norderney i właśnie przed chwilą próbowaliśmy wyjść na morze i zgodnie z planem miało być ciężko, ale zdążyliśmy odsumować i chciałem wyjść i miałbym jeszcze godzinę jazdy do punktu kulminacji, do Zielonej Boi, do miejsca, w którym miałbym przejść przez falę przyboju
prądzie i chciałem sobie tą godzinę spędzić na sprawdzaniu pogody i Facebooka. Ale Asia była szybsza i jeszcze nie wyszliśmy z portu, jak poinformowała mnie o tym, że pogoda się zmieniła i że w momencie właśnie, kiedy mamy przechodzić falę przyboju, to ma wiać 2 razy mocniej w porywach. No i dojechałem do Główek. Już w głowie miałem czarne myśli. I z racji tego, że odsumowałem, to chciałem chociaż wyjechać na ten prąd i zobaczyć, z czym mam do czynienia, bo nie wiem. Chciałbym mieć to doświadczenie, chociaż raz już to robić i wiedzieć, z czym mam po prostu do czynienia. I zbliżyłem się do Główek portu i tam widziałem w takiej resztce światła, dla jasności jest 4 nad ranem, jest ciemno, i zobaczyłem w Główkach takie miszmarze, takie wielkie plamy wody kręcącej się w kółko, a kawałek dalej ciemność, nic. No i strach mnie obleciał. I jeszcze tak jak w dzień się płynie i widzi się jakieś tam, tutaj się woda kręci mocno, to tam nie wchodzimy, albo tam gdzieś możesz wybrać cokolwiek. Tak tutaj musiałbym po prostu wjechać w ciemność i patrząc tylko na mapkę, na Vionixa albo na ploter, musiałbym liczyć na to, że chociaż mam sterowność albo tak więc stchórzyłem w tą ciemność, w prąd, ze świadomością, że zaraz będzie wiało, w momencie przechodzenia przyboju, fali przyboju, będzie wiało w porywach do 7 w skali Beauforta. No to zrezygnowałem. No i w tym momencie jestem tak niepocieszony, jak jestem, bo nie zdążymy na Sail Amsterdam. Przez to, że utknęliśmy tutaj na 3 dni. Wjechaliśmy tutaj tylko po to, żeby odpocząć jedno popołudnie i pogoda się tak zmieniła, tak szybko, że kolejne 3 dni stoimy tutaj i nie możemy się ruszyć. I te 3 dni zaważyły na tym, że nie zdążymy dojechać do miejsca, do którego jedziemy od 1,5 miesiąca. No i tyle. No Asiu, jak dzisiejszą noc wspominasz, poranek? Krótki. Krótki, ale intensywny. Bardzo, no. O 4 rano zdecydowaliśmy się wyjść tutaj pod prąd. Daliśmy sobie godzinę czasu, zanim dojdziemy do zielonej boi, która wyznacza przejście przez Płycizny. Daliśmy sobie na to godzinę i chcieliśmy być na czas, na miejsce na pewno. Tyle, że nie przeszliśmy przez Główki. Jeszcze wczoraj wieczorem, czyli w zasadzie 4 godziny przed wypłynięciem sprawdzaliśmy pogodę i była taka, miało wiać 5 w skali Beauforta, bez porywów wiatru, i uznałem, że to dla Gauzdala są takie warunki przejścia w fali przyboju, takie na styk, że będzie ciężko. I ja tutaj od razu powiem, dlaczego będzie ciężko. Ja znam Gauzdala i ja mam nim, on bardzo źle chodzi na falę. Wystarczy tak naprawdę metrowa fala o wystarczającej amplitudzie, żeby Gauzdala zatrzymywało w miejscu. Jego dziób jest wynoszony, wystrzeliwany w zasadzie do góry, opada jak mydelniczka i parę razy się zabuja i traci prędkość z 5 węzłów do 1 albo połowy węzła. Straszny tu ruch. I znam Gauzdala na tyle, żeby wiedzieć, że z taką falą przyboju ja nie mam większych szans. Ale zdecydowałem się, bo płyniemy na to Sail Amsterdam, płyniemy tam od 1,5 miesiąca
I to, że na tej wyspie uwięźliśmy na 3 dni długie, w zasadzie skreśliło nasze szanse na to, żeby tam dopłynąć. Więc próbowaliśmy, to była taka ostatnia szansa, że jeżeli wypłyniemy, będziemy płynąć już bez przerwy, to jeszcze mamy szansę zdążyć. Więc przekonam, ale Sail Amsterdam się nie odbędzie, bo Gauda nie dopłynią. Tak, Dopłynie. odwołają tę imprezę. Odwołana, impreza odwołana. Gauzdala nie ma imprezy. Ale, znaczy tli się jeszcze pewna nadzieja, ale to później. I wyszliśmy rano w ciemności totalnej i płyniemy przez jeszcze port i Asia się mnie pyta, ty sprawdziłeś pogodę? Ja mówię, nie, faktycznie nie sprawdziłem, ale plan miałem taki, że wyjdę za główki i będę płynął tym rejonem, w którym teraz jesteśmy i to będzie mój czas na sprawdzenie pogody i sprawdzenie po prostu pogody i Facebooka. Póki jest internet, jesteśmy blisko brzegu. I Asia mówi, no bo się bardzo zmieniła na gorsze i zaczyna mi tłumaczyć i mówi, że będą jednak porywy teraz przez 4 godziny, w tym czasie jak mamy wypływać. I większe niż wcześniej miało być. Tak, jeszcze większe, tam chyba miały sięgać 55 km, czyli do 7, o tak. Do 7 w skali Beauforta miały wiać. No i ja sobie zaklnąłem tylko pod nosem i ja już wiedziałem, że to jest koniec, że my nie przejdziemy. Że właśnie nasze wypłynięcie i to poranne wstawanie, no koniec misji. Ale pomyślałem sobie, że skoro już tutaj jesteśmy, sprawdzam tylko, czy płynę tam, gdzie powinienem, że skoro już opuściliśmy miejsce naszego dokowania, to wypłyńmy tutaj na ten rejon, bo to też jest ta rynna taka, w którym idzie prąd. Czyli jak jest przypływ i odpływ, to tędy zasuwa woda w jedną albo w drugą stronę. No to ono też jest ciekawe i chciałem wiedzieć, z jaką prędkością będziemy mieli do czynienia. Że jak wypłynę na tą rynnę, to jaką na silniku naszym, który może osiągnąć 4-5 węzłów, o ile ta prędkość zostanie zminimalizowana, zredukowana. I chciałem zaspokoić tą ciekawość. Ale już wiedziałem, że nie idziemy w przybój, że to jest koniec, że misja została odwołana. Przełożona. Przełożona. I już miałem lekką irytację, nawet silną irytację w sobie. I dochodzę do główek i słuchajcie, zobaczyłem, że w porcie na końcu główek woda tak dziwnie się kręci, a zaraz za nią jest totalna ciemność. No i nie będę nikogo oszukiwał, po prostu się przestraszyłem. Przestraszyłem się i tak jak zdecydowałem wcześniej, że nie idziemy w ten przybój i to była decyzja jakby wypracowana i ja byłem no jak to powiedzieć, to była logicznie podjęta decyzja na bazie informacji, które otrzymałem. Tak, to, że nie wyszedłem z główek, to był wynik lęku. Ja się najnormalniej w świecie przestraszyłem. Ja nie znam tych wód, nie znam lokalnych warunków. Ja nigdy nie byłem w takiej sytuacji, żeby wchodzić z prądem czy pod prądem i jeszcze na końcu drogi spotkać się z falą przyboju. Jeszcze nigdy nie byłem w takich warunkach, że musiałem połączyć te wszystkie czynniki w jedno. Jeszcze przeciwny wiatr w skali 7 do Beauforta, no to nie było coś, na co byłem gotowy. I kiedy ja zobaczyłem tą ciemność i ja już wiedziałem, że my przez te fale i tak nie będziemy przechodzić, to ja zrezygnowałem. Ale to była decyzja oparta na strachu. Najnormalniej w świecie się przeraziłem tym, że ja tam nic nie widzę, nie wiem. Tak jak wiecie, płynie się w dzień, to ja widzę, gdzie jest woda bardziej zamieszana, gdzie jest fala, gdzie jest płasko, którędy mogę wybrać drogę, cokolwiek widzę. A w nocy jest tak łatwo stracić orientację, a woda jest ciemną smołą, ciemną masą, że zupełnie szczerze mówię, przestraszyłem się i zrezygnowałem. No i tyle. I skończyła się misja i wróciliśmy. Asiu, może coś dodasz? Jak ty to widziałaś? No, ja to niewiele widziałam, bo siedziałam pod pokładem i kończyłam ształować wszystko. Sprawdziłam tylko, chciałam zerknąć na pogodę tylko, żeby się upewnić, że już nie będzie tych porywów wiatru, bo zazwyczaj jest tak, że ta pogoda trochę słabnie. Więc trochę też na to czekałam i po to sprawdzałam tą pogodę od razu, bo już miałam chwilkę czasu. No ale faktycznie ja ucieszyłam się, że Wojtek taką decyzję podjął, że nie płyniemy dalej, bo ja to się czuję generalnie niepewnie w takich sytuacjach, więc tym bardziej ta decyzja mi się podobała.
No i co? No i płyniemy dzisiaj. No zobaczymy, już trudno. Patrzymy bardziej na to Amsterdam przez taki pryzmat, że no próbowaliśmy, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. No ale są rzeczy, których nie przeskoczymy i co by było, jakbyśmy wypłynęli, to wcale na ten Amsterdam byśmy nie dopłynęli. A jeszcze chodzi o Dużo to, by to nie zmieniło. dochodzi jeszcze taki jeden drobny aspekt, ale bardzo istotny. Teraz skupcie się. Jest przypływ i my wypływamy na ten przypływ, na końcówkę przypływu, gdzie jest wysoka woda, ale fala, prąd idzie od morza, od zewnętrznej strony. My wypływamy, dopływamy do tej zielonej boi, w której teoretyzując jednak decydujemy się, sprawdziliśmy i decydujemy się, że nie, że ta fala, czy ten prąd, ten wiatr jest za silny, nie damy rady wyjść, nasza łódka nam na to nie pozwoli i w tym momencie zaczyna się odpływ. I teraz tak, przed nami jest fala z morza, która nie pozwala nam przejść, a za nami, za plecami zaczyna się odpływ, gdzie woda z ogromną prędkością i siłą wypycha nas, czy chcemy, czy nie, ona wypycha nas na tą falę. Zobaczcie to. To są właśnie te wypłycenia i te grzywacze, to nie jest wiatr, tylko woda przewala się przez płycizny. I naszym zadaniem jest przepłynąć pomiędzy jedną taką płycizną, a drugą kawałek dalej, gdzie przejście pomiędzy to jest coś rzędu kilkunastu kabli szerokości. I teraz dla nas było tak ważne dla nas jest, żebyśmy pod falę i pod wiatr mogli utrzymywać prędkość i kierunek i my musimy panować nad jachtem, bo jeżeli będziemy pomiędzy tymi płyciznami i stracimy kontrolę i po prostu wiatr by nas zniósł, mówię o porannym, nie, teraz damy radę, teraz mam nadzieję, ale gdyby wiatr nas w nocy zniósł, zobaczcie, ciemno, nic nie widzę, teraz chociaż widzę, z czym walczę. W nocy to by było, no, tragedia, po prostu tragedia. Ja się tak cieszę, że ja przegrałem tą rundę i musiałem walkowerem ją oddać. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że tutaj dopływamy i w jakiś sposób uznajemy, że nie dajemy rady. Nie dajemy rady, nie mamy sterowności, nie mamy wystarczającej prędkości. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, w nocy jesteśmy tutaj i no nie możemy, decydujemy się, że nie dajemy rady. I teraz tak, kończy się przypływ, czyli kończy się faza, kiedy woda płynie do środka, a zaczyna się odpływ. Zaczyna się naprawdę silny prąd, który pcha nas, wypycha nas na zewnątrz, a my na naszym silniczku nie jesteśmy w stanie go pokonać i wrócić. Czyli z jednej strony mamy falę, ścianę fali, której nie jesteśmy w stanie przejść, a z drugiej strony od lądu wypycha nas na zewnątrz prąd i odpływ, który decyduje za nas, że my tam jednak będziemy. I ani iść, ani wrócić, ani zostać, bo może zacząć się dziać coś takiego jak tam. Jest nieźle, ale rano miałem na tą okazję przygotowane brązowe gacie. Dobrze, że rumpel można osadzić w zadku i w takich sytuacjach masz i jak trzymać telefon i mapę. Au! Tylko nie można za mocno w zadku. I masz jeszcze jak się przytrzymać. Juhu! Tak to my lubimy, i do góry, i na dół, ale fajnie. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Wow! Najgorsze za nami. Teraz powolutku wychodzimy na otwarte wody, ale tu, gdzie byliśmy przed chwilą, mieliśmy 3,5 metra, falę wysokości metra, czasami większą, czyli musimy od tych 3,5 odjąć metr, masz 2,5 do 2. My mamy 1,80 m, 1,70 m zanurzenia, tak więc w momencie jak Gauzdal opadał, w momencie jak fala, jak Gauzdal opada w dolinę fali, to ma jakieś 20-30 cm do dna. To jest taki przesmyk. Dlatego jakbyśmy byli tutaj godzinkę, dwie wcześniej,
to niemożliwe byłoby przejście, nawet jeżeli by nam pokazywało, że wody mamy dosyć, bo wysokość fali, różnica pomiędzy doliną a wysokością faktyczną no, jest znacząca. Sama wyspa, którą pozostawiamy już w tle gdzieś za nami, opuszczamy na szczęście, jest bardzo ciekawa. Nordrenry, tu jest napisane, jak ta nazwa brzmi. Słuchajcie, połowa miasta, kawałek wyspy, Cypel, to jest miasto. Miasto jest dosyć ciekawe, samo w sobie. Tak, jest takim połączeniem tradycyjnego miasta starego z nowoczesnością. Tak. Płynąc tutaj w ogóle myśleliśmy, że to są jakieś kurorty same i raczej będzie takie, no tylko wakacjusze. A tam jest stare muzeum, dom Fischera, tego rybaka, są jakieś tam stare młyny, takie naprawdę fajne. No jest co zwiedzać. W ogóle ten Cypelek to jest miasto, jest plaża dookoła w ogóle całej wyspy, nie licząc I portu. do tego jest promenada, która prowadzi dookoła. Dookoła wyspy chyba jest przynajmniej połowy wyspy, bo później tam dalej nie byliśmy, bo tam są takie pustynie, piachy, taka łeba. A właśnie druga część wyspy, tak 80% wyspy może, to są takie... Stepy? Można to tak nazwać? Nie, te piachy takie. No, to nie są stepy. Nie? No, jak to się nazywa? Wydmy. Wydmy, o, wydmy. Wydmy. Wydmy, zarośnięte wyspy, wydmy i mnóstwo piachu. Tak czy inaczej, to jest wyspa, gdzie naprawdę można dużo czasu spędzić. Skomunikowana świetnie rowerowo. Przede wszystkim jest to park narodowy. Tak. Jest wokół wyspy, jest około 5 tras rowerowo-pieszych. Bardzo dużo wypożyczalni rowerowych na wyspie. Właściwie co krok to jest jakaś wypożyczalnia. Te trasy rowerowe prowadzą właśnie dookoła wyspy, w głąb wyspy, na drugi koniec wyspy. No tam też jest świetnie. jakiś wrak, który leży na plaży. Tak, no jest świetnie naprawdę skomunikowana, jest co zobaczyć. Myślę, że takie 3 intensywne dni to by było akurat, żeby dokładnie zwiedzić wyspę. Czy idealnie tyle, ile byliśmy, ale my każdego dnia myśleliśmy, że wypłyniemy, więc nie mieliśmy aż tyle czasu niestety. I co jeszcze o wyspie ciekawego? No jest przyjemna, jest taka wszędzie W ogóle rowerami. bardzo ciepły ocean tutaj jest. Tak, jest cieplutki, naprawdę No. przyjemny. Plaże też są ogólnodostępne, pomimo że są obok kurortów, to nie zauważyliśmy, żeby była jakaś zamknięta, tylko wszystkie są dostępne No dla... można iść dookoła wyspy. tak. Jest bardzo dużo stadnin, koników i na pewno przejażdżki też Tak, są. są, bo ja widziałam, jak jechałam na rowerze, że tam Ojej. są jakieś trasy też konne. Jest też szkółka surferska, ponieważ ta wyspa jest w ogóle położona tak, że z jednej strony jest Ocean Atlantycki, z drugiej Morze Watowe. Morze Watowe, jak wiadomo, jest to bardzo morze, które wysycha. Właściwie Jest całkowicie. woda, nie ma woda, jest woda, nie ma Tak, woda. 2 razy dziennie. Tak, No i tam jest szkółka, tam jest taki, to może tak wpływa trochę w tą wyspę i tam jest szkółka surferska, windsurferska, bardzo przyjemne i bardzo urodziwe miejsce. Sam port też jest fajnie położony, bo się do niego wpływa takim kanałem, tak jak już widzieliście wcześniej. taką rynną. Rynną, no ciekawe to też jest doświadczenie. I myślę, że też jest dużo miejsc kamperowych. W centrum wyspy mijaliśmy bardzo dużo pól namiotowych. Coś także jeszcze o bardzo wyspie ciekawie. takiego? O, lody. Lody są Słuchajcie, bardzo dobre lody. Znaleźliśmy taką lodziarnię. To była jedyna lodziarnia, do której była kolejka w całym miasteczku. Powiedz coś o miasteczku, w którym jesteśmy. Bardzo ładne. I co jeszcze? No, ma pyszne lody, polecam. Tutaj z tej budki. Jest budki. kolejka, więc tak zakładałam, że będą pyszne. A miasteczko bardzo fajne, malutkie. Widać, że takie nastawione na turystów i na plażowanie, bo ma tam jakieś przeplaże, kurorty, ale bardzo mają ciekawe domki i takie zabudowania. No fajne. Jakiś koncert tu się też odbywał. Słyszałeś? Nie. Ale tak, 2 na 10. A jeszcze idziemy na plażę, nie? No. Będziemy płynąć plażą. Ale cały dzień tam była kolejka. Kiedy Tak. nie poszliśmy, to od budki do chodnika, do ulicy Tak. była kolejka. Więc tam trzeba było się zatrzymać, po prostu. Byliśmy tam 2 razy. No, bardzo, bardzo fajne miejsce. Przepyszne lody, różne smaki, jakieś ajerkoniaki, migdały, nie migdały, bardzo dobre. I myślę, że przystępnej cenie, bo my zapłaciliśmy za takiego dużego loda po 4,5 euro.
Tak. No tak, to myślę, tak. że jak na takie ceny, jak widzieliśmy wcześniej, no to naprawdę bardzo, bardzo korzystne i fajne miejsce. Tak, godne polecenia. Bardzo godne, no. Tylko, że nie polecamy wpływać tutaj, jak nie macie pewności, że pogoda pozwoli Wam wyjść. Jestem na wyspie, na niemieckiej wyspie Nordrhein, gdzie przez pół dnia wygląda trochę jak w Gdańsku po przejściu Watachy dzików. Pół dnia jest odpływ, a pół dnia jest przypływ. Ale bajoro. Ale wodę też mają, tylko gdzie indziej. Zaraz Wam pokażę. Patrz, mamo, jeżdżę na rowerze. Patrz, mamo, jeżdżę bez jednej ręki. Patrz, mamo, jeżdżę bez dwóch rąk. Mamo, patrz, jeżdżę bez zębów. Mają wodę. Mają dużo wody, tylko nie tak na bogato jak my, że jedziemy nad Bałtyk do Sopotu i tam zawsze jest woda. Czasami ta woda jest po prostu tam daleko i trzeba się przejść błotem, jak dzika świnia, żeby się tam dostać. Albo czasami jest blisko ale mają. Nie jest źle. Tam u Niemca nie jest tak całkiem biednie. Mają wodę i mają błoto, mają więcej jak my. I tu jest taka sprytna rzecz, zobaczcie, są dwa chodniki rowerowe. No chodniki powiedzmy. I możesz być na jednym i zachwycać się widokiem na chaszcze. Ale można być też na tym dolnym i nie zatruwać sobie głowy widokami chaszczów i rozkoszować się tylko widokiem morza. Tak też można robić. Podoba mi się ta myśl. Jakbyśmy byli na równym poziomie i chodniki były na równym poziomie, to musiałbym patrzeć na chaszcze i na morze. A tak mogę iść nad morze i nie zatruwać sobie głowy, że w ogóle coś takiego jak ląd istnieje. Ciekawe, kto nadąża za moją popieprzoną logiką. Bo jedną z najważniejszych spraw tutaj to są prądy. Chodzi o to, że tu są pływy. Patrzcie na to. No i pod tym względem nie ma sensu im zazdrościć. O, patrzcie, muszę Wam tu pokazać, jak on zasuwa. Zobaczcie, jest przypływ i woda go niesie. On sam nie wie, że można tak szybko płynąć. Jak na jednostkę taką desantowo-dźwigowo-naprawczą, to jest naprawdę duża prędkość. Jak tutaj jest przypływ, to tutaj potrafi być dużo wody, nagle chce wpłynąć w ciasną dziurę, a później jak jest odpływ, to chce dużo wody wypłynąć tą samą ciasną dziurą. No i tu się tworzą takie silne prądy, no i mamy problem, że się stąd wydostać. Wczoraj się tu władowaliśmy, no i przegapiliśmy odpływ poranny i wieczorem nie chcemy wypływać, bo byśmy musieli nocą płynąć. No i o co chodzi? Chodzi o to, że jak tutaj się możemy skutecznie wydostać z prądem, z odpływem, to wychodząc na morze, na przykład z tamtej strony byśmy wychodzili, ale tam jest woda, umówmy się, że jest woda. Płyniemy z prądem dosyć szybko, a od morza, ale to nie jest morze, bo morze jest z drugiej strony, ale ta linia pomaga mi Wam wytłumaczyć. A od morza przychodzi fala z wiatrem i ta fala rozbija się o brzeg. Tak się przewala, nie? A z tamtej strony idzie prąd i niesie go z dala. Idzie prąd, idzie i rozumiecie, na co trafiamy? Jesteśmy pchani przez prąd i trafiamy na miejsce, gdzie fala robi No i dokładnie to ja nie wiem, co się wtedy dzieje i nie tyle martwię się o falę, co o gałzdala. No i ja mam taki plan, że wypłynę, jak będzie wysoka woda, ale spokojna. Czyli jeszcze zanim zacznie się odpływ, czyli jak skończy się przypływ, woda na chwilę się uspokaja i wtedy jest w miarę spokojna i zanim prąd zacznie nas nieść, to ja w tym momencie chcę przepłynąć to miejsce, gdzie fala robi jakby, no bo ja nie umiem się zachować na tych wodach, nigdy tutaj nie byłem, ale tak sobie rozumuję i wyobrażam, że lepiej nie być pchany prądem, bez sterowności, bez możliwości manewru i zawrócenia i wepchnięty w falę, która ma przeciwny wektor. No ja tak sobie to wyobrażam. Może to jest fajne, ale nie chciałbym stracić gałzdala już na początku tej przygody. Jest i cywilizacja. Tutaj mają jedną drogę asfaltową, bo więcej nie trzeba. Jest jedno miasto, ale dominuje plaża. Dookoła wyspy jest plaża.
Właśnie jadę jej poszukać, żeby przejechać się na moim rumaku po plaży. Wiecie, te wiatr w grzywie i te sprawy. Zaparkowałem swojego rumaka. Wygląda, jakby był trochę niedojrzały. Z tych takich niskopiennych, wiecie, takie kudłate, ale takie wytrzymałe. To jest taki rumak. A w ogóle wyspa jest fajnie zrobiona. Wszędzie można dojechać na rowerku. Tu się zastanawiałem, czy ten podest też nie jest pomyślany o rowerku, ale nie będę robił siary. No i wszędzie biegają króliki. Patrzcie, to jest królik. Ten jest narysowany, ale chodzi o to, że one tutaj wszędzie biegają. Jak u nas koty, to tu króliki. No biegają jak chcą, no. Po trawnikach, po ulicach. Wszędzie są króliki. Ja nie wiem, o co chodzi tu z tymi królikami. I są gęsi. Mnóstwo gęsi. I jedna na mnie robiła... Nie umiem tak powtórzyć, bo ona ma inny dziób niż ja i jej to lepiej wychodzi. To jest widok z platformy widokowej. Jak to jest na platformach z widokiem. To jest taki kosz, się siada do niego i siedzi się na słońcu tak długo, jak się wytrzyma. Ale ej, daje to trochę nawet przy takiego chłodu. Ej, ten działa, bo ja w takim półcieniu jestem, a przez te dziurki, patrzcie, przez te dziurki przelatuje wiater. Ale to działa, naprawdę. Było mi gorąco tam na zewnątrz. Ja chcę coś takiego na Gauzdallu. Było mi strasznie gorąco, wsiadłem, myślałem, że tu będzie gorąco, a to jest chłodno. Ale czad. Technologia. Zamieniliśmy się, Asia zabrała rower i pojechała zwiedzać wyspę, a ja wracam plażą na Gauzdalla. Fajna wysepka, no taka, no to się kurort chyba nazywa. Tam z tyłu widzicie domki, jest tego miasta trochę więcej, jest ładnie. Tam w morzu ludzie grają piłeczką sobie. Takie wiecie, takie zabawy nadmorskie. Jak nie znasz żeglarstwa, to musisz sobie jakoś zająć czas, więc grasz piłeczką, rzucasz puszczasz latawca i takie rzeczy. No fajnie jest trochę odpocząć od naszego ciężkiej pracy na morzu. Ale jutro rano wypływamy, a jeszcze muszę dzisiaj coś sprawdzić, to znaczy jak stąd wypłynąć i przeżyć. Bo wpakujecie, bo pomyślicie o 3 dniach, a zostaniecie na tydzień. A port jest dosyć drogi, A niestety. tak. Za port zapłaciliśmy, tam jest tak, że pierwszego dnia się płaci 20 euro, około 20 euro chyba my płaciliśmy za naszą łódkę, ale nie płaciliśmy za ten podatek turystyczny, coś takiego to jest. Ale już od drugiego dnia trzeba było płacić, no i to już wychodziło około 30 euro za dobę. Także i jeszcze dodatkowo prąd się opłaciło euro za ile kilowatów? Nie Za 1 kW. Euro za 1 kilowat. 1 euro, 1 obiad. To był dodatek obiadowy. No, Więc tak, także trochę słabo, no bo lodówka to wszystko chodzi, więc tak naprawdę wieczorem, rano się budziliśmy, już prądu nie było. No i to, więc jeżeli chodzi o port, to generalnie spoko, aczkolwiek dosyć drogi. Reasumując, wychodziło jakieś 30-35 euro za dobę port z prądem. No i generalnie polecamy tą wyspę. Norderney. Jakoś tak, no. Jesteśmy bardzo słabi w nazwach, bardzo słabi. Ale bardzo polecamy wyspę, zarówno drogą morską, jak i lądową. Znaczy lądową się nie da i tak trzeba przez morze przynajmniej się dostać. No ale jest prom, więc można się dostać też drogą, powiedzmy, lądową, samochodową, Wyruszamy, opuszczamy, 3 dni to i tak było za dużo. Fajna Niemiec, Co dalej? No kolejne wyspy, a może już Amsterdam. Zobaczymy. Będziemy informować, co u nas i opowiadać o tym, co spotykamy na naszej drodze, naszej podróży. Trzymajcie się, żółwik na drogę. O!